Siemano, siemano. Jak widzicie, dostawa gratów do Subaru wylądowała. Wylądowało też Subaru, już polakierowane. I wylądował Kamil. Tak, siemano. I dzisiaj pokażemy wam w skrócie, na jakim jesteśmy aktualnie etapie przygotowania auta na Drift Masters. I zrobimy mały unboxing. Przyszło parę fajnych błyskotek. Tak więc Kamilu, nad czym ostatnio pracowałeś najwięcej? Najwięcej w sumie ostatnio nad przerabianiem wózków przedniego i tylnego. Przedniego pod tego typu zawieszenia, czyli od firmy Weissfab, a tylny wózek był przerabiany pod to, żeby móc zamontować tam dyferencjał typu Winters. Plus zaszły małe zmiany, bo dyferencjał jest dalej tam, gdzie był, tylko że nie tak dokładnie, tak jak był. Jego pozycja jest trochę zmieniona. Jest to celowy zabieg, żeby poprawić balans samochodu. Jest to bardzo monotonne i czasochłonne, ale to trzeba było zrobić, więc jest zrobiony jeden wózek docelowy, który będzie jeździł w aucie, no i drugi, który będzie sobie jeździł na busie czy na przyczepie po prostu na zapas. Pewnie się nigdy nie przyda, ale lepiej, żeby był. Lepiej, żeby był. Przy okazji możemy wam też pokazać Subaru pod jednym kolorem. Tak, w jednym kolorze jest polakierowane. Laminaty jakby też mamy polakierowane, ale nie mamy ich tutaj, bo zajmują trochę miejsca, a szkoda. Też nie chcemy ich teraz ubierać, bo po prostu są ładne, nowe, polakierowane. Nie chcemy po prostu ich uszkodzić. Jak już będzie auto bardziej poskładane, tak bym to nazwał, no to ostatnim etapem będzie ubieranie go w laminaty. Dokładnie. Teraz można powiedzieć, że zaczynamy taki etap czystych prac. Tak, no brudne prace na szczęście już są zakończone, więc teraz tylko klocki Lego dla dorosłych. Trzeba to wszystko złożyć do kupy. Złożyć do kupy i zacząć tak naprawdę testować, bo mamy aktualnie połowę marca. No wiadomo, dobrze było jeszcze pojeździć, ale żeby móc pojeździć, no to trzeba mieć nowe zawieszenie, bo ostatnio lekko ucierpiało, zarówno amortyzatory, jak i zestaw skrętu. Dlatego lecimy z unboxingiem, żebyśmy mieli tak naprawdę części do składania i teraz ta przyjemniejsza część, odpakowywania. Instrukcja. Przydatny patent, czy instrukcja jak przerobić przedni wózek. Tutaj naklejeczki mamy. To już wypadło. Tu mega spoko, bo to jest opisane tak naprawdę jak ustawić z przodu zawieszenie, żeby jeździło tak jak my byśmy chcieli, a nie jak auto. Krok po kroku instrukcja, gdzie trzeba ciąć i gdzie trzeba spawać. Belkę oryginalną, żeby po prostu to wszystko działało, a to są takie ładne szablony. Wycinamy, przykładamy do belki w odpowiednie miejsce, zaznaczamy sobie, tniemy, a później spawamy. Co to jest? Camber plate aluminiowy. I co jest fajne, w sumie nowość, tego nie było w wcześniejszym rozwiązaniu, że tu jest opcja, żeby sobie klucz wsadzić, dzięki czemu możemy sobie właśnie łatwiej regulować. Tak, dokładnie. Nie trzeba tyle siły używać. Spoko temat. Bardzo przydatne i przyspieszające ustawianie geometrii. Mamy mocowania wahaczy. Elementy do wspowania. Tu mamy kolejne elementy do wspowania. Drążki i końcówki i adaptery. To się przyda. Wahacz przód, prawy czy lewy? Prawy. To właśnie ten, który się przyda. Tak, najbardziej. Prawa zwrotnica. Ona też się przyda. Też się przyda. Tu mamy lewą zwrotnicę, aby się nigdy nie przydało. I pyk. Tak wygląda kompletny zestaw zawieszenia na przód, jeżeli chodzi o zestaw skrętu. No i żeby to dobrze działało, to musimy polecieć z kolejną paczką, czyli z paczką od BC Racing. Lecimy z kolejną paką. Coś tam lekko waży. No takie z 2 kg może, więcej nie. Takie tam. Nice. Taki prelot padł. Jest secik dokumentów. Na tym seciku, zaraz otworzymy, zobaczymy. Centrum, model, instrukcja. Jak to dobrze zainstalować, tak żeby to, powiem też, instrukcja od camber plate'ów, ale to nas nie dotyczy. A tu mamy zdjęcia. Nie ma jak to nowe zabawki. Takie fajne. Generalnie to jest jeden z przyjemniejszych procesów przy budowaniu aut. Otwieranie nowych części. Dużo pistaszków będzie. Takiego Co my tu mamy? jest i on. Przedni amortyzator. Ładnie się świeci. Tak, ładnie. Ładnie to wygląda. No? To jest w ogóle zawieszenie, na którym w sumie miałem okazję już wcześniej jeździć i zostajemy przy tym samym, bo rozwiązanie dla nas jak najbardziej sprawdzone. Jedyne co to możliwe, że poławimy się grubością sprężyn, ale tak naprawdę to jeszcze wyjdzie wszystko na testach, czy zostajemy przy tej sprężynie, czy przy innej. No ale wiadomo, camber plate musimy zmienić, nie? Tak, camber plate jest na pewno inny, no bo przy tym camber plate mielibyśmy bardzo duże pochylenie koła. Tego nie chcemy, więc jedyne co zmieniamy, to zakładamy camber plate od Weissfab.
Jeszcze więcej fistaszków. Proszę. Tak. To dla Ciebie, a to dla mnie. Przedni prawy. Chcesz tam porównać z tym, co było? Mamy te stary? No. O, to pokaż, bo to jest sobie ciekawe. Małe porównanie. Nowy Amorek, a tutaj prawy, które no jest po łodzi. Co tu się z nim stało? No, spotkał się ze ścianą. Troszkę się powyginał, to trochę się wyciął. Troszkę mi się wygiął i gdzieś zbiornik jeden się zapodział, bo powinien być tam. Gdzieś sobie odleciał. Tak więc jakby ktoś był ciekawy, jak wygląda właśnie tutaj, jak to jest zbudowane, no bo tutaj macie taki mały przekrój. A u góry chyba było spoko, nie? Tam się nic takiego nie wydarzyło za bardzo. Kamery mogę powiedzieć co? Tak, tylko że to były, ja go zmieniałem. On się był połamany. Więc to czyli nie jest, przeżył. to jest ten zapasowy, który mieliśmy. Oni są aluminiowe, więc że tak powiem, mu wiele nie potrzeba, żeby się po prostu połamał. Gotowy na olimpiadę? Next. No i są klucze do kręcenia gwintu. Kolejny zestaw. Łączniki stabilizatora. No ci chyba nie przyda, co? Jak się okaże. Podłożymy na półeczkę, zobaczymy. Może się do czegoś przydadzą. I tu mamy nowy amortyzator tyłu. Brawa. Ale ładnie się świeci. Tak naprawdę teraz w sumie jak będziemy składać auto na tych nowych gratach, to można powiedzieć, że będzie prawie że nowy wóz. Częściowo. Tak. Częściowo. No zawieszenie będzie całe nowe w sumie. Całe nowe, łącznie z amorami, ze wszystkim. Wszystko będzie nowe. Nowy przód Wisepap, nowe BC Racing, Amorki. Więc tylko jeździć, ustawiać i polać. Dokładnie tak. Prawy tył. Ale prawy tył też ucierpiał, nie? Tak. Nowy Amorek na tył. Tak wygląda świeżyna. Tak wygląda Troszkę zmęczony. ten troszkę zmęczony. No naklejka tutaj nie wygląda za dobrze, to głównie w sumie dlatego zmieniamy. No tak, no bez naklejki to wiadomo, że to już nie działa tak jak powinno, więc trzeba to po prostu wymienić. Dokładnie. Tu mamy jeszcze jedno pudło z zawieszeniem, ale na razie go nie odpakowujemy, bo najprawdopodobniej będzie leciał do nowej budy, do Subaru czarnego, albo na zapas. Zobaczymy, jak tam sytuacja będzie wyglądała w trakcie sezonu, ale docelowo jest plan, żeby poszło w czarną budę. Jak będzie kolejny etap prac, to się z Wami podzielimy. Aktualnie lecimy, bo mamy mnóstwo roboty, jest co robić, a jeździć się już chce, duży głód jest, tak więc yo!